Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housemart. Witam Was dzisiaj z pięknej okolicy, z pięknej scenerii, która jest za moimi plecami. Jezioro Białe, okolice Ełku. To jezioro, słuchajcie, słynie z tego, że jest naprawdę bardzo czyste. Tutaj spokojnie z tego pomostu, na którym się znajduję, na 2, a może nawet więcej metrów, spokojnie widać to, co się dzieje pod wodą, jak sobie rybki tam po prostu pływają. A znajdujemy się tutaj dlatego, że budujemy dom Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 35 metrów z modyfikacjami naszych inwestorów, które w dzisiejszym odcinku zobaczycie. Słuchajcie, okolica jest przepiękna, ale na pewno chcielibyście zobaczyć ten dom i posłuchać i zobaczyć, jakie modyfikacje zostały w nim wprowadzone. Także nie przedłużamy i zapraszam do oglądania. No i jest i on, mój ci Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 35 m². Klasyczny Mezzanine Smart o tej powierzchni zabudowy ma metrów kwadratowych wewnątrz budynku około 48 m², licząc dół plus antresola. Ale ten Mezzanine Smart tych metrów ma trochę więcej z 2 powodów. Pierwszy powód jest taki, że jak wejdziemy sobie do środka i zaraz zobaczycie, to jedną z modyfikacji jest to, że nie ma dodatkowej dolnej sypialni. Nie ma dodatkowej dolnej sypialni. Jak to wpływa na metry? Ano, nie ma ścianek działowych, więc troszeczkę tej przestrzeni jest również więcej. Jest tutaj powiększona łazienka w tym budynku oraz powiększona delikatnie antresola, ale to wszystko, słuchajcie, na spokojnie, zaraz sobie wejdziemy do budynku, to zobaczycie. Chciałbym Wam jednak powiedzieć przede wszystkim w dzisiejszym odcinku o tym, co zostało tutaj zmienione, ale na zewnątrz tego budynku. A zostało zmienione całkiem sporo i wprawione oko na pewno to dostrzeże. Zmiana numer 1, która została wprowadzona w tym budynku względem wersji wyjściowej projektu, to jest inna deska na elewacji. Możecie zobaczyć, że jest to modrzew opalany japońską metodą Shou Sugi Ban. Ta japońska metoda, która ma już setki lat, od setek lat jest stosowana przede wszystkim w Japonii, stamtąd się wywodzi, ale na całym świecie się przyjęła, ma taką podstawową zaletę, że taka modrzewowa deska, która jest opalona żywym ogniem, nabiera niesamowitych właściwości. Przede wszystkim trwałość tej deski znacząco wzrasta, ponieważ wyjaławia się tą jej wierzchnią warstwę. Możecie zobaczyć sobie z bliska, jak to wygląda, jak wygląda struktura takiej deski. Ona jest tutaj wyjałowiona, więc żadne jakieś owady, nieowady, jakieś glony, jakieś grzyby, jakieś tego typu historie nie mają środowiska, by się po prostu rozwijać. Kolejna rzecz jest taka, może się wydawać paradoks, ale to jest ciekawostka, że deska opalona taką metodą jest bardziej odporna na ogień. Dlaczego? Dlatego, że ta wierzchnia warstwa tej deski została już przez ten ogień wytrawiona i nie ma tutaj takiej powierzchni, która by po prostu mogła temu zapaleniu w takiej pierwszej kolejności ulec, więc taka deska na pewno gorzej po prostu się pali, co jest lepsze. No i słuchajcie, wygląd tej deski. Jeżeli chodzi o wygląd tej deski, to są różne metody opalania. Te metody, oczywiście czasy zależą od tego, jaki kolor chcemy uzyskać. Tutaj mamy taki odcień ciemnego brązu. Mi osobiście bardzo się on podoba i w swoim prywatnym domu bardzo chętnie bym zastosował właśnie taki kolor elewacji i też właśnie z tego modrzewia opalanego japońską tą metodą Shou Sugi Ban. Natomiast te kolory można uzyskiwać aż do takiego czarnego, spalonego, wtedy szczotą się jeszcze to szoruje, zabezpiecza olejem lnianym i słuchajcie, taka elewacja na spokojnie wystarczy raz na 10 lat przelecieć to olejem lnianym, a może nawet i dłużej. Elewacja ze świerku skandynawskiego co 2-3 lata trzeba ją odmalować. Taka elewacja, zapytacie, oczywiście jest droższa. No coś za coś. W naturze nic, słuchajcie, nie ginie, ale ja osobiście uważam, że naprawdę warto. Wybierając tą elewację, co jeszcze zmieniliśmy w tym budynku, żeby to miało, słuchajcie, ręce i nogi. Przede wszystkim zmieniliśmy to, że zastąpiliśmy zwykłą membranę, taką płytą asphalt plate,
dzięki czemu ona jest też ciemna i nie przebija przez tą deskę. To, co jeszcze zmieniliśmy, to łaty i kontrłaty daliśmy w takim ciemnym kolorze, dzięki czemu znowuż trzymamy tą estetykę. Możecie zobaczyć sobie tutaj tą dylatację, tak zwaną pustkę, na właśnie lepszą wentylację budynku szkieletowego. Ta deska jest deską, która nie jest wykonana na profil pióro i wpust, czyli jest to taka deska prosta. Zostawia się, ktoś może powie w komentarzu, a co to za szpary w tym budynku? A no słuchajcie, zostawia się takie właśnie miejsca po to, że budynek w skali roku pracuje, kurczy się, wszystkie materiały naturalne czy elastyczne kurczą się, rozszerzają i tak dalej. Więc deska pracuje, więc musi mieć miejsce na tą pracę. Dlatego też właśnie zastosowaliśmy te ciemne elementy, żeby nie było widać tej pracy, tak? tej deski, żeby ta estetyka była zachowana. Słuchajcie, może tyle o tej elewacji, bo się rozgadałem. Tutaj mamy kolejną modyfikację inwestorów. Dali to okno z tej strony, ponieważ nie ma tutaj tej dodatkowej dolnej sypialni i z kuchni, i z jednej, i z drugiej strony można spokojnie wyglądać. Możecie zobaczyć, że jest również tutaj pakiet Bezpieczny Dom, czyli właśnie te rolety osłonowe są na parterze każdego pomieszczenia zastosowane. Tutaj mamy drugie okno od tego aneksu kuchennego, a tutaj mamy, słuchajcie, okno od powiększonej łazienki. No i słuchajcie, chodźcie do środka, pokażę Wam, jak to wygląda w środeczku. Wchodzimy sobie do budynku. Jest to również lustrzane odbicie, na co możecie zwrócić uwagę. Dom jest w stanie surowym, zamkniętym. Wykonane są instalacje elektryczne, hydrauliczne i ten dom teraz przechodzi właśnie w stan deweloperski. Myślę, że jeszcze około tygodnia zajmie nam tutaj, żeby zakończyć nasz zakres pracy. Ale słuchajcie, po wejściu do budynku tradycyjnie zapraszam Was do łazienki, żebyście zobaczyli. I ta łazienka jest, słuchajcie, tutaj powiększona. A powiększona jest dlatego, że inwestorom zależało, żeby tutaj wpasować wannę. Więc poszerzyliśmy tą łazienkę, tą ścianę przesunęliśmy w lewo, dzięki czemu ta łazienka nam się zwiększyła, jest bardziej ustawna, dzięki temu, że jest większa i zmieściła się, słuchajcie, tutaj właśnie wanna. Oczywiście ubikacja, umywalka, to wszystko tutaj w tej łazience będzie. Odwracając się, tutaj mamy salon z aneksem kuchennym. Możecie zobaczyć, że ta antresola jest delikatnie przedłużona, czyli ta antresola jest troszeczkę większa, ale ta przestrzeń nad głową jest oczywiście zachowana. Piękne, duże frontowe przeszklenia widać. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda, doświetla ten budynek. No i z tych pięknych frontowych przeszkleń mamy widok na to jezioro, z którego Was właśnie witałem, rozpoczynając ten odcinek. Okna zastosowane takie jak u nas na grądach szlacheckich, czyli są to okna w systemie odstawno-przesuwnym, dzięki czemu nie zabierają miejsca wewnątrz budynku. Możemy je spokojnie sobie rozsunąć i otworzyć ten dom po prostu na przestrzeń, na taras, który tutaj będzie i jakby przedłużyć funkcjonalność tego budynku. Jak widzicie, elektryka, hydraulika jest porobiona i teraz jest etap tak zwanego płytowania budynku, czyli będą płyty, gips, karton zastosowane i tam jest ten aneks kuchenny. A co do schodów, to schody będą wygodne, zabiegowe. Ten otwór jest odpowiednio większy, możecie zwrócić uwagę i tu spokojnie wejdą większe schody. I przemieszczamy się, słuchajcie, do tego aneksu kuchennego. On z tej perspektywy wydaje się, że jest nieduży, ale patrzcie, pyk, tu jest miejsce, dużo miejsca na szafy, szafki w zabudowie, elektryka, hydraulika jest prowadzona w ścianach, jak widzicie, elektryka w peszlach i tu jest miejsce właśnie na tą zabudowę kuchenną, a tutaj mamy okno z jednej strony i okno z drugiej strony, to co widzieliście od zewnątrz, więc z tego domu jest taki widok, można powiedzieć, prawie że 360, bo z każdej strony mamy widoczek
i z każdej strony ten widoczek, powiem Wam, jest bardzo fajny, bo jesteśmy na Mazurach w okolicach Ełku i tu chyba nie ma złych widoczków, tu są same piękne widoczki. Słuchajcie, zaproszę Was teraz na górę, na antresolę, pokażę Wam tą antresolę i jak ona, słuchajcie, wygląda w tej wersji takiej powiększonej, także oglądajcie dalej. I jesteśmy, słuchajcie, na antresoli, na tej większej antresoli aniżeli standardowo, bo tak jak Wam wspominałem, tutaj jest dodatkowo wydłużona ta antresola i ma dodatkowo kilka metrów kwadratowych. Pomimo wszystko, że zostało to przedłużone, to tutaj nie zostało odebrane to poczucie tej przestrzeni nad głową, a zawsze jest to kilka metrów kwadratowych dodatkowych oraz dzięki takiemu przedłużeniu, słuchajcie, ta wnęka na schody jest szersza i spokojnie, bez najmniejszego problemu można zastosować wówczas wygodne schody, po prostu zabiegowe. To, co jest najfajniejsze tutaj na tej antresoli, no to oczywiście w tej lokalizacji, gdzie dzisiaj budujemy, to jest widok, słuchajcie, i z tej antresoli widok jest przepięknie na jezioro, nad którym właśnie tutaj budujemy. Pomimo tej odległości, tych ponad 100 metrów od jeziora, to i tak ładnie je widać. To jezioro jest w takim dole, no i przepiękny widok z tej antresoli się tutaj nam pokazuje. Będziemy teraz płytować, czyli zamykać ścianę kolankową, tutaj górę. Na antresoli, jak widzicie, mamy również okno, te dwa kwadraty i trójkąt. One są oczywiście uchylane i otwierane. Z drugiej strony, słuchajcie, ten widok też jest niczego sobie. Trzeba tylko sobie wyobrazić, że tego rusztowania nie ma, ale słuchajcie, jest pięknie. Pięknie. Wkoło się dużo buduje nowych domków. Tam już widzę, sąsiad ma przygotowaną działkę, pięknie pod budowę ogrodzona, nawet trawa skoszona, niesamowite. I tutaj sąsiedztwo okoliczne, naprawdę przepiękna okolica, pięknie to, słuchajcie, wygląda. Wełna w ścianach już jest włożona, elektryka w peszlach jest poprowadzona, tak jak tutaj widzicie. I jeszcze myślę, że do 2 tygodni maksymalnie, a myślę, że tak naprawdę szybciej i temat będzie tutaj wybudowany i inwestorzy będą mogli przejść do kolejnego etapu, jakim będzie wykańczanie tego budynku pod klucz. Wielcy miłośnicy kompaktowych domów. W dzisiejszym odcinku pokazałem Wam jedyny w swoim rodzaju Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 35 m2. Ma on piękną elewację wykonaną z modrzewia opalanego japońską metodą Shou Sugi-ban. Taką elewację możecie również zobaczyć w osadzie, którą mieliśmy przyjemność budować, Folwark Soblówka. Odcinki z tej osady są również na naszym kanale. Tam zostały zbudowane Mezzanine Black i Mezzanine Smart. Ten tutaj Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 35 metrów ma delikatnie zmieniony układ na dole oraz wydłużoną antresolę, co powoduje, że ma tych metrów kwadratowych jeszcze troszeczkę więcej w środku. Dom położony nad Jeziorem Białym w okolicach Ełku. No czegoś chcieć więcej, słuchajcie, zobaczcie. Tam w odległości 100 metrów za moimi plecami jest właśnie ten pomost, z którego nagrywałem właśnie wstęp do naszego dzisiejszego odcinka i do którego idę sobie teraz, żeby sobie posiedzieć, zobaczyć, jak tutaj ta przyroda koi po prostu, słuchajcie, nerwy budowlańca. Jeżeli Wy byście chcieli taki mieć budynek w przyszłym roku, to rezerwujcie sobie terminy. Wystarczy, że wejdziecie na naszą stronę internetową housesmart.pl, zakładka projekty i wyceny. Tam znajdziecie kilkanaście w pełni wycenionych od A do Z właśnie domów HouseSmart. Budujemy od A do Z. Od formalności po wykończenie pod klucz to Wy decydujecie o zakresie i taka święta zasada w naszej firmie. To, co na stronie, to w umowie. Nie ma żadnych ukrytych opłat w tych pakietach, które macie na stronie internetowej. Jeżeli macie do mnie pytania, wejdźcie, kliknijcie w zakładkę kontakt.
Tam jest formularz, możecie go wypełnić. Każdy, kto wypełni formularz, otrzymuje ode mnie wiadomość mailową z procedurą zamówienia domu. Także 6 punktów, co musicie zrobić, żeby wybudować dom. Niezależnie, czy wybierzecie naszą firmę, będzie mi bardzo miło, czy wybierzecie kogokolwiek innego. Ale te 6 punktów to jest taka droga, którą trzeba po prostu bezpiecznie, suchą nogą przejść. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dajcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli Wam się podoba to, co robimy, to jak budujemy i to jak relacjonujemy nasze budowy. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Housmart. Jesteś u siebie.